Preselekcyjne emocje w Polsce sięgają zenitu. W stawce 10 uczestników polskiego finału nie zabrakło miejsca dla artysty, który powróci do rywalizacji po ponad 20 latach. Dziś tego wykonawcę gościmy w Eurowizja.org. Naszym znakomitym gościem jest pan Janusz Radek. Dobry wieczór, panie Januszu. Bardzo mi miło. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak to jest wracać po 21 latach do tego eurowizyjnego świadka? No to może posłużę się metaforą, ponieważ ja jestem piechurem i w każdym roku robię około 1000 kilometrów, jak to się mówi po krakowsku, na nogach. Więc mógłbym sobie to wyobrazić, że skoro w miesiąc robię 1000 kilometrów, to przez te 20 lat okrążyłem parę razy Ziemię i udało mi się trafić w to samo miejsce po 20 latach, czyli 2004 rok, preselekcje polskie do Eurowizji. Mam piosenkę, która nie ma oczywiście 20 lat, ale być może ma jakiś związek z piosenką sprzed 20 lat, chociażby dlatego, że na pewno jest bardzo szeroko zaśpiewana, jak to się mówi, czyli od góry do dołu jest miliony wszystkich dźwięków, jakie podczas tych 20 lat mogłem zebrać w czasie swojego śpiewania i kariery, myślenia w ogóle o śpiewaniu, więc jest bardzo dużo dźwięku. To jest pierwsza rzecz, czyli jest taka nieco epicka ta piosenka i bardzo dobrze, bo ja się już nie muszę pokazywać, że umiem śpiewać, a mogę dalej zachwycać czymś takim jak melodyjne, bardzo szerokie, bardzo potężne również śpiewanie, więc tym będę się tutaj prezentował Państwu. Panie Januszu, pocztówkę z Avignon do tej pory doskonale pamiętają i lubią fani Eurowizji w Polsce. Czy wtedy czuł Pan rozczarowanie, że nie udało się pojechać do Stambułu? No, czuję rozczarowanie, bo przez te 20 lat jeszcze nie trafiłem do Stambułu. Moja córka była ostatnio w Stambule i opowiadała mi o tym, jak wspaniałe jest jedzenie w tym mieście, szczególnie kiedy się ma dobrą obstawę i odpowiednie ukierunkowanie, można trafić do miejsc, do restauracji, czy też do właśnie jakichś przybytków, gdzie się dostaje bardzo dobre jedzenie. U nas w rodzinie jest kult jedzenia, uwielbiamy dobrze zjeść i uwielbiamy smaki. I te smaki uważamy, że to jest taki wyznacznik wszechstronności człowieka, dzięki temu, że potrafi wyczuwać smaki, potrafi je różnicować, potrafi je składać, to wtedy jego życie, jego postrzeganie życia jest zdecydowanie ciekawsze. No więc nie byłem w tym Stambule do tej pory. Nie miałem żadnego rozczarowania. Nie, to był początek mojej zabawy ze śpiewaniem, więc nie miałem. Ja nie miałam takich rzeczy, takich odczuć. Troszeczkę odpowiadając na poprzednie pytanie, uprzedził Pan nasze pytanie kolejne, bo chcieliśmy zapytać o analogię pomiędzy pocztówką z Avignon a In Cosmic Mist. I tutaj Pan wspomniał, że jest to taki szeroki bardzo utwór, gdzie naprawdę można popisać się wokalnie. I a propos Mhm. właśnie tego wokalu, bo w zeszłym tygodniu oglądaliśmy Pana domówkę i tam próbował Pan różnych wersji, różnych opcji tej wokalizy takiej głównej, która tam wybrzmiewa bardzo Tak. mocno. Jedna była taka bardziej biała i gładka wersja, a druga taka bardziej chropowata, rockowa. Czy tutaj decyzja już zapadła? Która wersja wybrzmi 14 No nie, lutego? jeszcze nie, bo przyznam się, że ja po prostu nagrałem, a miałem mam jeszcze co najmniej 3 propozycje na tą wokalizę. I zastanawiam się, czy właśnie to jest jeszcze jest etap, mamy trochę czasu, więc do tego żywego grania do 20, przepraszam, nie do 14 jest jeszcze trochę czasu. Ja sobie jeszcze oczywiście pomyślę nad tym, w jaki sposób to zrobić w najbardziej spektakularny sposób, ale wrócę jeszcze do tego podobieństwa, bo Pocztówka z Avignon to była opowieść trochę taka przewrotna, tycząca się naszego jakiegoś takiego i tradycji, pewnego sposobu odnoszenia się do tego, czym teraz i kim teraz jesteśmy. To było 20 lat temu, kiedy traktowaliśmy tą przestrzeń, czyli
Wchodziliśmy do Unii, wchodziliśmy do Europy, która miała być wspólna i tak dalej, więc mieliśmy to takie myślenie bardzo integracyjne. Natomiast In Cosmic Mist jest piosenką zupełnie, też ma w sobie ten background ukorzenienia tej tradycji, bo ja cały czas podobnie śpiewam. Ja nie zrezygnowałem, nie śpiewam w jednej oktawie, jak teraz się śpiewa, tylko śpiewam dalej w tych trzech, jak lubię. I ten wyskok ta przestrzeń kosmiczna jest wręcz takim kierunkiem. To jest bardzo dobra droga na rozwój nie tylko myślenia o dwojgu ludzi, którzy są zawarci w tym tekście, na ich relacje, na ich radzenie sobie z trudnościami lub z namiętnościami, ale to jest też takie szersze trochę spojrzenie, że ta droga kosmiczna to uwolnienie i naszych talentów, uwolnienie naszych zdolności myślenia, które potem może sprawdzić się w tym zdobywaniu kosmosu, bo człowiek znowu odwrócił się w stronę kosmosu. No tam się tak dużo dzieje, że wszyscy ci, którzy się tym interesują, czytają książki i wiedzą o tym, że kosmos jest na nowo podbijany. No samo to, że walczy się o to, żeby jak najmniejsza cena 1 kilograma muszę znaleźć to słowo, wyniesionego, przepraszam, chciałem powiedzieć wyniesionego w kosmos jest teraz najistotniejsza, bo wtedy będzie można ten kosmos zdobywać już również materiałowo, również zdobywać pod względem myślenia o przenoszeniu tam, nie wiem, nawet życia, nawet produkcji, ściągania metali ziem rzadkich, które są przecież w kosmosie, więc to są te nowe odkrycia geograficzne, które kiedyś przeżyliśmy te 500 lat temu. I to jest potężne otwarcie, nowe otwarcie, takie intelektualne i takie duchowe również, i również pod względem takich talentów, takiego nowej realizacji człowieka. Więc pod tym względem również ta piosenka In Cosmic Mist jest bardzo podobna do takiego bardzo szerokiego, społecznego, wręcz światowego, epickiego spojrzenia na nasze życie, na naszą przyszłość. To może jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy piosence In Cosmic Mist, bo ogłaszając swój start w preselekcjach, wspominał Pan, że nad tą piosenką pracował dość długo, więc chcielibyśmy dopytać, skąd w ogóle się wzięło In Cosmic Mist i jak powstał pomysł, żeby jednak zgłosić się z tym na Eurowizję? Ja w ogóle z racji tych domówek, z racji kontaktowania się z publicznością w bardzo bezpośredni sposób, czyli odpalam komunikator, teraz już nawet 2 albo nawet 3, ale to się zaczęło gdzieś 5-6 lat temu, kiedy zauważyłem, że tego rodzaju sposób komunikowania się, no bo w ogóle wykorzystałem komunikację, wykorzystałem w sposób najprostszy i najlepszy, jaki się da. Człowiek odpala komunikator, siada za fortepianem i śpiewa. Śpiewa swoje piosenki, te, które wygrzebał z dawnych lat, które śpiewa na co dzień, które się gdzieś tam podobają, rozmawia o tych piosenkach. I najlepszym sposobem przełożenia tego, jak razem, daliśmy o tych smakach, jakie mamy wspólne smaki z publicznością, to możemy w ten sposób pisać piosenki, możemy w ten sposób odgadywać jakieś nasze wspólne upodobania. I to się tyczy na przykład różnych zaśpiewów, różnego typu właśnie takich wokaliz, czy w ogóle samego charakteru piosenki. Czy ona ma być, czy ta dzisiaj piosenka, którą chcę, powiedzmy za miesiąc, półtora, czy za pół roku, chcę, żeby ona była liryczna, szeroka, z olbrzymią skalą, czy albo może czuła, bardzo eteryczna, liryczna. I dzięki tym kontaktom, które zazwyczaj są co tydzień, albo no teraz nie, no bo dzisiaj jestem na feriach, ale w różnych odstępach czasu to są bardzo naturalne, bardzo żywe, bardzo bezpośrednie kontakty. Nawet do tego stopnia, że ktoś wrzuci jakieś hasło albo jakąś opowieść i na kanwie tej opowieści pokazałem piosenkę, która się nazywa Ta noc jest tylko dla nas i ona jest w ogóle o podróży statkiem kosmicznym. Ona jest w ogóle o takim też podejściu, że na pewnym etapie ludzie w swoich relacjach muszą coś zmienić, muszą dodać jakiegoś smaczka, żeby było
jeszcze interesujące, żeby sobie przypomnieć, jak to było kiedyś, a jednocześnie, żeby podbudować relację tą w przyszłości. I ten start rakietą, ta niesamowitość tego czegoś, jak podróż kosmiczna, jak odkrywanie, jak radzenie sobie z czasem, jak radzenie sobie z tym, że są inni, może bardziej, nie wiem, rzutcy, inteligentni, bardziej znający się na technologii i oni mogą nas, nie wiem, prześcignąć, dobiec, a czy my mamy jakieś walory, które mogą im zaimponować, czy możemy się spotkać gdzieś w którymś miejscu. I to był ten pomysł kosmiczny od jakiegoś czasu. Gdzieś tam się przedstawiały się jakieś melodie, one się pojawiały się, nie wiem, i pół roku temu. I takich piosenek jest parę, taki cały cykl kosmiczny, niewykluczone, że nowy program będzie się właśnie jakoś tak nazywał kosmicznie. Zresztą, no i też oprócz tego rozmawiałem z ludźmi nie wiem, gadaliśmy o tym, że na przykład dowiadujemy się rok czy półtora roku temu, że Chińczycy pojawili się po drugiej stronie Księżyca i mają tam jakieś instalacje. I to związane jest z sytuacją w ogóle rywalizacji amerykańsko-chińskiej. I to się wiąże z tym, że się gada na takiej domówce o tym, że kto jaką książkę czytał, co myśli teraz o kosmosie, czy ten kosmos to jest, czym on w ogóle jest. Więc to się przenika. To są w ogóle tak żywe dyskusje. Zresztą dzięki tym relacjom mam coraz szerszą publiczność. Ona przychodzi na koncerty i potem też po koncertach ja jestem człowiekiem, który uwielbia kontakt z ludźmi i komunikować również poprzez to żywe spotkanie, ale poprzez to internetowe łącze, dzięki czemu to wszystko się gdzieś tam zamyka w kółko i jesteśmy w żywej muzyce. To tutaj od razu zapytam, bo to są takie, mówimy o podbojach kosmicznych, mówimy o zdobywaniu, o przekraczaniu swoich granic i to, co mi się nasuwa, czy śpiewanie po angielsku tej właśnie piosenki jest dla pana też jakimś przełamaniem własnej granicy, własnej bariery, wejściem w jakiś nowy kosmos, bo do tej pory raczej kojarzyliśmy pana z utworami po polsku. Tak, no bo tym językiem się posługuję, staram się nim posługiwać poprawnie i z racji tej, że mnie się w ogóle podoba Polska. Ja jestem fanem, zwolennikiem, miłośnikiem Polski. Jestem w ogóle, a szerzej jestem miłośnikiem środkowej Europy. I dużo podróżuję, dużo jeżdżę w tych rejonach, czyli tam gdzieś właśnie jak teraz jestem nad jeziorem Como, to od Como gdzieś na zachód w okolicach Pirenei, no może jeszcze Hiszpania, na północy Prybałtyki, czyli Litwa, Łotwa, Estonia. No ze wschodu z racji wiadomo jakich powodów nie można tam jechać, ale byłoby czymś wspaniałym przejechać się, zresztą to myślę, że to nie jest moja tylko wizja i pragnienie, a na pewno mojej żony, przejechać się koleją transsyberyjską. Ale lubię ten klimat, lubię przechadzać się przez Polskę, przechadzać się na przykład z Ogrodnik do Zgorzelca, 1100 kilometrów, polecam wam takie przejście. Mówię o tym dlatego, że ja również mówię o tych domówkach, ponieważ to jest najprostszy, najbardziej wiarygodny dla mnie sposób porozumiewania się. W tym języku się porozumiewam doskonale, czuję, układa mi się krtań elegancko, tak jak chcę. Natomiast po angielsku rzeczywiście jest to dla mnie wyzwanie, bo nie stosuję tego języka, nie stosuję go przede wszystkim do śpiewania. I oprócz tego, że ja jestem no, mocno pedantyczny pod względem śpiewania po polsku i chcę to przełożyć na angielski, co jest, jak mi tu wszyscy mówią, cała moja rodzina i tłucze mi, że jestem po prostu debilem, że zamiast puszczać te słowa i płynąć tak jak język angielski, którym posługiwali się żeglarze i oni mówili nim bardzo spokojnie, nie robili takiego szczękościska jak ja, a ja chcę to wszystko wypowiedzieć dokładnie, bo dla mnie każdy fragment tego słowa jest istotny. No i to rzeczywiście staram się to jakoś ujarzmić w sobie, więc teraz uczę się cały czas tego tekstu, szlifuję, więc robię go w różnych sytuacjach. Byłem na łaźniach w Budapeszcie, teraz biegam też, więc byłem w różnych takich miejscach, w których cały czas uprawiam. Walczę o kondycję, tak żeby móc te 3 minuty wyśpiewać jak najlepiej. Był pan w Budapeszcie, czyli Węgrzy słyszeli piosenkę szybciej niż my, ale wybaczamy.
Wiemy już, że In Cosmic Mist będzie po angielsku, a czego możemy się spodziewać na scenie podczas pana występu 14 lutego? Będę starał się wszystkich skupić na sobie. Tylko i wyłącznie. Ja i tak mam dużo w twarzy różnych, bardzo dużo mimiki, więc spokojnie zajmę was przez te 3 minuty. Nie potrzeba mi niczego więcej, naprawdę. Uwierzcie mi, że będę starał się budować tą piosenkę, bo ona ma w sobie parę takich cykli. Już za 2 dni będziecie wiedzieli dokładnie, o co chodzi, ale te cykle polegają na całym teatrze. Tam jest parę różnych ujęć wręcz. To samo będzie w teledysku, on już jest zrobiony. Jest parę wprowadzeń. Ta dramaturgia, ona rośnie. Ona w pewnym momencie dostaje tak jakby rzeczywiście moment wystrzelenia rakiety, moment przełączenia jakiegoś klawisza, który powoduje, że mamy przyspieszenie totalne, jesteśmy zupełnie w innej przestrzeni. Jesteśmy w kosmicznej mgle, jesteśmy między asteroidami, przekraczamy linię Karmana w ciągu momentu i doprowadzamy się do otwarcia potężnych, nie wiem, pękających gwiazd. Nie wiem, mnie się to na przykład kojarzyło z czymś takim, że jest jakiś materiał bardzo świecący, bardzo ciężki i w pewnym momencie ktoś go rozrywa, co powoduje, że jesteśmy w stanie wyjść z jakiegoś ograniczenia i jesteśmy na przestrzeni całkowicie nieograniczonej. Więc tam jest taki moment, taki klik, takie przekręcenie, które powoduje, że jesteśmy zupełnie w innym wymiarze. Ale żeby tak się stało, to trzeba go tak nabudować, ale tak zrobić, żeby nikt się nie spodziewał, że to się stanie. A jednocześnie czuł, że będzie jakiś moment niebezpieczny wręcz. Więc chcę, żebyście się skupili na mnie. Jestem w stanie to zrobić, ponieważ jak już wspominaliśmy, trochę już lat śpiewam i bywam na scenie. Chcę, żeby to było wiarygodne, chcę, żeby nie było jakiegoś rozproszenia na boki. Chcę, żeby od początku do końca opowieść moja o tym, że czeka nas coś zupełnie nowego, coś zupełnie niespodziewanego, niewykluczone, że będziemy musieli pożegnać się, tak jak w tej piosence, pożegnać się z pewną stabilizacją, z pewną wygodą, ale tylko od nas zależy, że to, co będzie dalej, poza zerwaniem tej kurtyny, będzie twórcze, będzie wspaniałe, będzie budujące w ogóle całą ludzkość. I jak jest ten klik, o którym mówię na razie, a usłyszycie za 2 dni, to rzeczywiście otwiera się obraz, który jest bardzo optymistyczny, bardzo silny, bardzo pełen talentu, który będę chciał oddać w 100%. Czekamy z niecierpliwością, po takiej zapowiedzi to szczególnie. Tak jak już wspomnieliśmy, śledzimy Pana trochę w mediach społecznościowych i czytaliśmy komentarze i komentarze są w większości bardzo pozytywne, ale są też takie, w których ludzie piszą: i po co ta Eurowizja tak dojrzałemu, ugruntowanemu już na scenie artyście? Co by Pan na to odpowiedział? Przede wszystkim bardzo mi się spodobało dojrzałemu już. Dojrzały, znaczy ja pamiętam za swoich czasów, czyli powiedzmy 30-40 lat temu, kiedy ktoś był dojrzały, to opakowało się go już w pewien sprzęt, który pozwalał mu odnieść się w krainę wiecznych łowów. Ta granica, proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć, mocno się przesunęła. Dojrzały facet jest w stanie tygodniowo przebiec nawet około 100 kilometrów, więc wcale nie jest tak źle. Dojrzały facet spokojnie jest w stanie przepłynąć jakieś 3000 metrów na pewno, czyli te 3 kilometry jestem w stanie przepłynąć. Przepływam pod wodą około 35 metrów, więc nie jest tak źle z tym dojrzałym. Dojrzały facet po 20 latach, kiedy był na preliminacjach polskich Eurowizji, ma tak samo wiele, a może nawet więcej do powiedzenia niż 20 lat temu. Śpiewam bardzo podobnie jak te 20 lat temu, a nawet lepiej, a wtedy już nie było źle, więc to wcale nie eliminuje. A najważniejsza chyba rzecz jest taka, że ja wierzę i to jest też wynika z tej piosenki, bo jestem wyznawcą takiego określenia bardzo
bardzo zbliżonego do tej pierwszej piosenki, do Pocztówki z Avignon, że w życiu ważna jest miłość i wiara. I jak się te dwie rzeczy, ta wiara to jest, można zamienić to z rozumem, bo to jest bardzo podobne. Rozum i wiara ma w sobie wspólnotę taką wręcz mistyczną. Więc jeżeli jest i miłość, i rozum, czyli wiara, i wszystkie te rzeczy, które związane są z talentem, z umiejętnością, to zawsze da coś dobrego. Jestem przekonany, że ta piosenka jest bardzo dobra. To nie znaczy, że ona musi wygrać. Ja wiem, że ta piosenka jest dobra, że ona jest prawdziwa, wiarygodna, że dałem tam i swoje przemyślenia, i swoją siłę, i swój talent, i swoje możliwości. Jeżeli jestem o tym przekonany, to nie ma znaczenia, czy to by było za 2 lata, czy to mogło być 5 lat wcześniej. To zupełnie nie ma żadnego znaczenia. Ja chcę po prostu pokazać tą piosenkę. Jeżeli mam taką możliwość, jeżeli Państwo mnie zaprosili do tego koncertu, to już jestem wygrany. I ta piosenka będzie wygrana. Jeżeli będzie następne 2000 ludzi, która będzie przychodziła na koncerty i powie, że wie pan co, naprawdę opłacało się tę piosenkę pokazać. To nawet za 20 lat, jak będę miał 70, ile będę miał? 76. Oby tak było. Życzę zdrowia, nie chciałem powiedzieć Piotrkowi Cugowskiemu, jemu też życzę, ale myślałem tu o Krzysztofie Cugowskim, który ma teraz chyba 74 lata. Ma głos jak dzwon, śpiewa mu się doskonale i nie wykluczam, że gdyby Piotrek, przepraszam, Krzysztof Cugowski napisał taką piosenkę i był tak mocno przekonany jak ja, że jest dobra i trzeba ją ludziom pokazać, na pewno by wystartował. Panie Januszu, bo mówi Pan, że piosenka jest dobra i nie musi wygrać, a i tak będzie wygrana. I ja się z tym jak najbardziej zgadzam, ale Pan tak pięknie opowiada o tym kosmosie, o gwiazdach, a teraz proszę sobie wyobrazić, że spada gwiazdka z nieba i załóżmy, że 14 lutego Janusz Radek wygrywa głosowanie i zostanie reprezentantem Polski na konkursie piosenki Eurowizji w Bazylei. Co dalej? Co dalej? Znaczy, zastanawiam się nad tym, co dalej. To są te krańce stratosfery, o których jeszcze nie myślałem. Zresztą myśleć o nich też trochę trudno, ponieważ my wszyscy nie wiemy, co jest na końcu kosmosu, bo tego końca nie ma, prawda? Co dalej? Na pewno się nic nie zmienia, jeśli chodzi o moje zaangażowanie, bo to niezależnie od tego, czy ja śpiewam w Bazylei, czy śpiewam w Mszanie Dolnej na przykład, albo w Kurniku, albo w moich rodzinnych Starachowicach, albo no wszędzie, gdzie śpiewam, niezależnie od wielkości sceny i publiczności, to i tak daję z siebie wszystko. I to jest też taka zasada, która może wynika z tego, że już jestem, jak to pan czy pani powiedziała, że dojrzałem artystą, ale ja wychodzę z założenia, że tylko wtedy będę dobrym artystą i tylko wtedy będę się cieszył z tego, co robię, jeżeli będę dawał ludziom coś, co mnie samego również zadowala. Czyli za każdym razem, kiedy śpiewam i kiedy śpiewam, nie mogę odpuścić, bo będę zły na siebie, że sam sobie źle śpiewam. Rozumiecie? Ja muszę ludziom dobrze śpiewać, bo ja się wtedy czuję ciekawszy, lepszy, wartościuję się, czuję się po prostu kimś spełnionym. A robię to dlatego, że to kocham. Robię to, nie wiem, prawie 30 lat. Więc jeżeli śpiewam ludziom w Przasnyszu i w Bazylei, podejrzewam, że będę śpiewał tak samo, czyli podejrzewam, wiem o tym, że będę śpiewał tak samo, z takim samym zaangażowaniem, z takim samym znawstwem i chęcią do przekazu. Więc ja dalej już nie mam nic. Mogę mieć następne piosenki. Słuchajcie, mam strasznie dużo piosenek, strasznie dużo ich pokazuję, właśnie chociażby na tych streamingach, czy też w ogóle na koncertach. Dalej jest więcej koncertów, dalej jest więcej publiczności, dalej jest jeszcze bliższe spotkania. Cudowny świat, cudowny kosmos. Tak więc życzymy, żeby ten kosmos po prostu trwał, żeby to trwało, żeby ta muzyka po prostu pana nie opuszczała, ale wydaje mi się, że to panu nie grozi po prostu. A ja dopytam jeszcze o samą Eurowizję, bo to jest wielkie show telewizyjne i ono się przez ostatnie lat
powiedzmy załóżmy te 21, czyli ta przerwa między pana występami w preselekcjach, ona się dosyć mocno zmieniła. Czy w ostatnich latach miał pan okazję śledzić Eurowizję, oglądać finały, chociażby, nie mówię o finałach krajowych, ale finał Eurowizji? Tak, oglądałem i znaczy, jeżeli chcecie ode mnie usłyszeć, czy mnie się to podoba, niektóre rzeczy tak. Znaczy, podoba mi się oczywiście cała sfera produkcyjna. No bo jak zdajemy sobie sprawę, jest to show biznes, jest to produkcja telewizyjna i pod tym względem rzeczywiście są to rzeczy dopracowane w obrazku szczególnie, bo trudno powiedzieć też o dźwięku. Ja szczerze powiedziawszy nie mam telewizora, więc przykro mi, ale nie mogę powiedzieć jak pod względem dźwiękowym, bo zazwyczaj to oglądam w jakichś nikczemnych warunkach. Natomiast jeśli chodzi oczywiście o sprawy produkcyjne, jak najbardziej jestem zachwycony. Natomiast zauważyłem, że od czasu do czasu jest taka tęsknota. Zresztą myślę, że coraz częściej, może dlatego, że produkcja jako taka już zajrzała nam do środka, do naszych mieszkań, do naszych bardzo intymnych wręcz sytuacji i trochę od czasu do czasu tą produkcją jako taką jesteśmy zmęczeni. Znaczy jesteśmy przekonani, że jak otworzymy drzwi do hotelu, to zaraz wystrzelą konfetti, będą dymy, potem światła i zaprosi nas do łazienki oprowadzająca jakaś hostessa w tym hotelu. Oczywiście mówię to teraz na zasadzie tego trochę przesytu, bo myślę, że ta piosenka ma w sobie taki dotyk, ma w sobie bliskość. Czuję się, ja na przykład jak nagrywałem ją, starałem się nie wycinać żadnych oddechów. Chciałem, żeby pod względem produkcyjnym oczywiście zachowywała wszelkie walory i standardy, jakie są, ale żeby miała trochę tego starodawnego oddechu. To jest tak jak powrót do płyty winylowej, prawda? Kiedy włącza się płytę winylową i w pewnym momencie jest więcej ambientu. Jest więcej alikwotów w głosie, słyszy się człowieka przede wszystkim. I to samo jest na koncertach telewizyjnych, kiedy zachwyt jest nad kimś, kto wyjdzie, zaśpiewa i ten powrót, właśnie może trochę powrót do tej pocztówki z Avignon, że kiedy myślimy o pewnej tradycji, myślimy o pewnym smaku, o pewnej elegancji, dystynkcji. I te wszystkie rzeczy można połączyć. Oczywiście można eksponować coś, jaki się ma walor najważniejszy. No moim największym walorem jest to, że potrafię sugestywnie śpiewać, tak to określę. I dlatego ten walor chciałbym przedstawić i pokazać go najbardziej wyraźnie, wydatnie, jak potrafię. Więc może się zdarzy, że trafię do Bazylei. Miałem okazję przechodzić obok Bazylei, bo wraz z żoną szliśmy przez Szwajcarię wzdłuż, dokładnie od Konstancy do Genewy i szliśmy niedaleko Bazylei. Nie trafiliśmy tam do środka. Zresztą jak szliśmy przez tą Szwajcarię, powiem wam szczerze, że to było fascynujące, bo szliśmy oczywiście jakimiś opłotkami, różnymi takimi miejscowościami kurortowymi i tam w ogóle nie było Szwajcarów. Więc oni może w tej Bazylei wychodzą na ulicę i przychodzą na koncerty. Bo tak naprawdę idąc tam w lipcu, oni nie wychodzili, nie robili zakupów, mieli pozamykane wszystkie knajpy, pozamykane wszystkie sklepy. Ich tam nie było. Zobaczymy. Może mi się uda. Być może w maju będzie miał pan okazję się przekonać w Bazylei, czy Szwajcarzy wychodzą na ulicę, czy nie. Ale o bilet do Bazylei będą walczyć też inni artyści. I teraz pytanie o konkurencję. Jak pan ocenia stawkę? Czy w ogóle pan się zapoznał z pozostałymi piosenkami i który utwór się panu najbardziej podoba? Przyznam się, że nie. Że w ogóle naprawdę byłem mocno zaskoczony tym, że się dostałem na te. Jestem wśród tych 10 wykonawców, artystów. Musiałem też, też nie miałem swojej piosenki zrobionej do końca, nie zdążyłem wcześniej pokazać tej piosenki, nie było żadnej premiery, więc to też wszystko jest dosyć przez ten tydzień, przez te 10 dni opóźnione. I skupiłem się trochę na sobie, musiałem podgonić, musiałem przypilnować wszystkich rzeczy właśnie technologicznych.
Oprócz tego, no i to zbiegło się to z moim wyjazdem feryjnym. Byliśmy już tutaj umówieni z całą rodziną, więc to była duże przygotowania, bo jedna i druga córka musiały znaleźć czas dla tatusia, i dla mamusi, żeby się spotkać razem na feriach. Nie mogliśmy tego zrezygnować, zresztą nie chcieliśmy. Więc przyznam szczerze, że same transfery właśnie teraz jeździmy samochodem po różnych miejscach. Ja się wspinam po górach, oglądamy jeszcze rzeczy, więc jak na razie skupiam się tylko i wyłącznie na swojej piosence. Słyszałem piosenkę Justyny, ale to już wcześniej słyszałem tą piosenkę. No i to tyle. Ale oczywiście, tylko tak jak powiedziałem, mam zamiar wrócić już 20 do Polski, wtedy sobie przesłucham wszystkie te piosenki, które startują. No Ja jeszcze właśnie. szybko dopytam, O, proszę. ponieważ wspomniał Pan właśnie, że Pan się dowiedział troszkę później niż inni artyści. Miało to zapewne związek z wycofaniem Sary James. No i właśnie, jak to wyglądało? Kiedy Pan się dokładnie dowiedział, że jednak Pan wystąpi w finale? No, parę godzin wcześniej, kiedy przyjechałem na tą prezentację, która była w telewizji. Dosłownie parę godzin. Nie, to nawet się w dniach nie Parę liczyło, godzin. tylko parę godzin. Nie, parę godzin, więc akurat to było też o tyle ciekawe, że byłem w Białymstoku i grałem koncert. Potem przejeżdżałem przez Warszawę i jak dojeżdżałem do Krakowa, to dowiedziałem się, że menadżerka Olga Jakubiec spytała się, słuchaj, czy ty może jesteś jeszcze w Warszawie? Ja mówię, nie, jestem już w Krakowie. No to bardzo mi cię poprosiła, żebyś jutro rano przyjechał do Warszawy, bo się okazało. I okazało, więc już wsiadłem w pociąg, bo już mi się nie chciało autem jechać następne 300 kilometrów. Wcześniej zrobiłem już prawie 1000, więc przyjechałem pociągiem i no zaprezentowałem się w sposób jakiś jak najszybszy. O, tak to wyszło. Ale wspomniał Pan o Justynie Steczkowskiej. No, w tych preselekcjach, jakby nie patrzeć, to będzie Pana rywalka, ale no bo mamy do czynienia z sytuacją konkursową, jakby nie było, no ale tak poza tym to chyba jest też po prostu Pana dobrą koleżanką ze sceny od lat i pamiętamy też duet z Upiorem w operze na przykład. Jak Pan to wspomina? Znaczy, to ja wam przypomnę, jeżeli będziecie chcieli, to pogrzebiecie gdzieś w annałach historycznych. Justyna była moją Tytanią. Graliśmy razem w spektaklu Sen nocy letniej w reżyserii Wojtka Kościelniaka i z muzyką Leszka Możdżera. I Justyna grała wtedy Tytanię, a ja grałem Puka. Więc hierarchia tu była od razu ustalona, aczkolwiek Tytania była królową, a Puk był wszystkim. Wszystkim dlatego, że Puk był stworem, a stwór był trochę drzewem, trochę człowiekiem, trochę Bogiem, trochę wszystkim. I Tytania byliśmy w takiej dziwnej zależności, bo ja z jednej strony byłem jej poddanym, ale z drugiej strony wiedziałem o niej wszystko. Więc ta zależność od tylu lat jest bardzo mile przez nas wspominana i dlatego jak zaśpiewaliśmy Upiora w operze, to tak naprawdę zaśpiewaliśmy go i wymyśliliśmy go dosłownie jakieś 20 minut przed wyjściem na scenę. Więc ja nie mogę walczyć z Tytanią. Nie mogę walczyć. Ja o niej wszystko wiem, ale nie mogę z nią walczyć. Więc nie ma tu mowy o jakiejkolwiek walce. Tak, czyli można powiedzieć, jeszcze tylko się wtrącę, można powiedzieć, że tutaj na 20 minut przed wyjściem jakby powstał ten upiór, tutaj na parę godzin przed prezentacją Pan się dowiaduje, więc jest Pan też specjalistą od takich nagłych przypadków. Tak, no to jest, można porównać, nie wiem, z nagłym skokiem ze spadochronu, że lecę sobie samolotem, prawda, i mam zadanie. Radek, teraz akurat musisz wyskoczyć nad Bazyleą. No nie ma problemu, mam spadochron, wyskakuję. Bach, jestem. Ale można też przejść pieszo. Tak, można przejść pieszo i polecam, bo no, jak powiedziałem, nie poznałem zbyt wielu Szwajcarów, natomiast jest to, idąc tak
Jest to piękny kraj. Co ważne, można się rozbić namiotem praktycznie wszędzie, bo oni nie mają jakich obostrzeń, takich na przykład jak nie wiem, jak w Polsce czy w innych krajach. A więc rozbicie namiotu na wysokości 2000 kilometrów, 2000 metrów, przepraszam, gdzieś w Alpach, nad pięknymi jeziorami jest urokliwe. Takich widoków nie ma się za żadne pieniądze w żadnym Davos na przykład. Panie Januszu, to już na sam koniec. Tak. Chcielibyśmy spytać, co chciałby Pan przekazać Panom, żeby to właśnie na Pana 14 lutego oddali swój głos? Mogę Wam obiecać, że to będzie zachwycające śpiewanie. I chcę dotrzeć do pokładu każdego z Was, pokładu zachwytu. Tak, żeby to się czasami się czuje tak. Człowiek ma odczucia. Człowiek oczywiście rachuje, kontempluje, patrzy, analizuje, chce być mądry, chce być analityczny, chce być taki mądry. Ale od czasu do czasu jest taki wewnętrzny zachwyt. Słyszysz, widzisz, nie analizujesz, tylko czujesz, że to masz już w środku. Ja tym chciałbym do Was dotrzeć. Niczym więcej. No bo nie. Nie ma nic innego, nic bardziej ciekawszego niż zachwyt drugim człowiekiem. Jego talentem, jego możliwościami, jego sposobem bycia, jego spotkaniem, jego ujmującym zachowaniem. To są rzeczy, które nas jeszcze za parę lat, podejrzewam, będą różnicować od wszystkiego tego, co związane jest ze sztuczną inteligencją i z jakimkolwiek konstruktem cyfrowym. Więc jeżeli możemy sobie pozwolić na to, że jeszcze się czymś zachwycić, więc będę starał się Was zachwycić. I siebie też. Dobrze, to bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas. Będziemy Ja trzymać bardzo. kciuki. Ja jeszcze prywatnie dziękuję bardzo za filmik, który Pan nagrał ostatnio do mojej mamy, bo mama się popłakała i było jej bardzo miło. Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego. Także miłych wakacji i widzimy się 14 lutego. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do